Wuchta wiary myśli, że problemem w Szwajcarii są pieniądze, a ja po paru latach wiem, że to nie o to chodzi. Tak właśnie, w dzisiejszym odcinku opowiemy troszeczkę o tym, obalimy może tą tezę. Zapraszam serdecznie do oglądania. Changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah. Bo wiecie, moi drodzy, wszyscy patrzą na Szwajcarię przez pryzmat pieniędzy. Piękne góry, czyste miasta, wysokie zarobki i każdy sobie myśli, że przyjadę do Szwajcarii, znajdę pracę i wszystko się ułoży i wszystko już jest poukładane. Tak jak poruszyłem to w innych odcinkach, które się tu gdzieś wyświetlą, mają bardzo dużo wyświetleń i bardzo dobrze, bo poruszyłem trochę ten temat. Powiem wam ogólnie szczerze, że nie wygląda to wszystko tak rzeczywiście, jak powinno wyglądać. Większość ludzi patrzy na Szwajcarię przez pryzmat tego, co usłyszeli albo co widzieli na zdjęciach. Oczywiście, moi drodzy, sam kiedyś też na to tak patrzałem i tak samo myślałem, ale z perspektywy czasu i trochę lat, gdzie jestem w Szwajcarii, zauważyłem całkiem inną zależność. A mianowicie zauważyłem coś innego, co opowiadają w umowach o pracę, w filmach o tych pięknych krajobrazach o Szwajcarii. I dzisiaj wam o tym opowiem. Zapraszam was serdecznie do oglądania. A mianowicie największy problem jest wtedy, kiedy nasze wyobrażenia zderzają się z rzeczywistością. Każdy przyjeżdża tutaj i myśli sobie, że będzie kolorowo, pięknie, plan, znajdę pracę i będzie wszystko idealnie. Niestety później się zastanawia, coś jest nie tak. I patrząc na to wszystko, odpowiadasz sobie na pytanie, co ja tutaj robię? Bo ustaliłeś sobie plan, masz pewne oczekiwania, wiesz, co cię czeka, a rzeczywistość jest całkiem inna. I patrząc na to wszystko z perspektywy kilku lat tutaj i moich doświadczeń, widzę, że dużo ludzi nie potrafi sobie z tym wszystkim poradzić. Dokładnie, bo nikt nie jest przygotowany, moi drodzy, na taką różnicę i to jest głównym problemem tego wszystkiego. I tutaj, moi drodzy, przechodzimy do następnej rzeczy. Jest jedna rzecz, której nie da się przeliczyć na franki, a mianowicie jest to samotność. Człowiek przyjeżdża tutaj do pracy, ma pracę, prosperuje, ciągle wpływa kasa na konto, myślisz, że po prostu jesteś w idealnym miejscu, a tak naprawdę, patrząc na to wszystko, ludziom czegoś ciągle brakuje. I tak naprawdę, mój drogi, chodzi o relacje, o rozmowy, o przynależność i człowiek zastanawia się, czy naprawdę tego wszystkiego chciał i czy jest w dobrym miejscu. Zaczyna się rodzić właśnie takie pytanie. Co wy o tym sądzicie? Powiedzcie, napiszcie w komentarzu. Halo? Morgen? Was ist los? Mich selber. Mich selber. Vlog. Ja, klar. Tak to widzicie właśnie tutaj. Są ludzie różnego rodzaju i od razu pytanie. Co filmujesz? Co filmujesz? Szwajcarzy są właśnie tacy, że po prostu, nie ogarniesz z nimi, są właśnie tacy wścibscy, muszą wszystko wiedzieć o tobie i tak dalej. I teraz macie żywy przykład, jak to wszystko wyglądało. I nikt mi nie powie, moi drodzy, że to jest nieprawda. I uwierzcie mi, że tak właśnie jest. Ja z perspektywy czasu, z tych wszystkich lat pobytu za granicą, z tych wszystkich doświadczeń mówię wam, że samotność doskwiera. Poznajesz ludzi niby z Polski i tak dalej, ale oni naprawdę nie są twoimi znajomymi. I zauważyłem coś takiego, taką zależność, że po prostu ludziom brakuje bliskich. I jedni się w tym odnajdą, drudzy nie. Na przykład są grupy społecznościowe, tak? I te grupy społecznościowe mają to do siebie, że każdy, kto przyjedzie do nowego kraju, to pisze: hej, jestem tu nowy albo nowa, czy macie możliwość spotkania się, interesuje się górami, coś tam i tak dalej, żeby pochodzić poznać nowych ludzi i tak dalej. Czyli samotność doskwiera. Ja patrząc na to wszystko, uważam, że naprawdę ludzie nie podjęli racjonalnej decyzji o wyjeździe, bo myślą tylko o zarobku, o pieniądzach, a potem się dziwią, jakie są naprawdę realia. Kto się ze mną zgodzi? Ten się zgodzi. Kto nie, to nie. Dajcie znać w komentarzu, a my lecimy do następnego punktu. Po pewnym czasie, moi drodzy, zrozumiałem coś więcej, że emigracja
to jest ogólnie test charakteru. I patrząc na to wszystko, musisz sobie poradzić z dużą ilością problemów, a jeżeli nie masz bliskiego otoczenia wokół siebie, jest ci naprawdę z tym wszystkim ciężko. Wiesz, i tu nie chodzi, mój drogi, o język, dokumenty, pracę i tak dalej, żeby to ogarnąć. Tu chodzi tylko o to, jak ty sobie z tymi problemami radzisz, tak? I patrząc na to wszystko, jeżeli masz plan i jesteś tutaj sam i nie masz wsparcia, naprawdę jest ci ciężko i w pewnym momencie zderzasz się ze ścianą, z rzeczywistością i no co, nie wiesz co dalej. Wiecie, w Polsce jest zawsze ktoś, kto podpowie, a tutaj jesteś zdany sam na siebie. W Polsce jest trochę inaczej, czy rodzina, czy bliscy, zawsze ktoś tam ma tą zależność, ale pamiętajcie, jak tobie idzie lepiej, to tracisz pomału te znajomości. No i dobra, i teraz następny punkt. Wiecie, bo może zarabiać 2, 3, 4 razy więcej, a i tak być nieszczęśliwy. Pieniądze szczęścia nie dają, tak ludzie mówią. Jedni mówią, że małe, drudzy, że w ogóle szczęścia nie dają, a ja twierdzę, że dzięki pieniądzom, dzięki temu narzędziu możesz spełniać swoje marzenia, to jest po pierwsze, a po drugie tak, nie da się wszystkiego kupić i tu też jest racja. Wiecie, czego nie da się kupić? Nie da się kupić wewnętrznego spokoju, tego na umyśle, tego, że możesz po prostu oddychać, wstajesz, budzisz się rano, masz uśmiech na twarzy, a nie non-stop zmartwienia i problemy. No i dodam jeszcze to, że ludzie, którzy tu przyjechali i osiągnęli swój cel związany z pieniędzmi, czyli te materialne rzeczy, dalej są wewnętrznie nieszczęśliwi i mają takie poczucie, może nie takiej winy, ale takiego niedosytu, że coś jest nie tak. A dlaczego? Bo skupili się tylko na pieniądzu. No i tak na sam koniec jeszcze do tego punktu dodam, że nie mają dobrej relacji z samym sobą i dlatego to tak wygląda. Ale gorąco. Ale gorąco. Ale gorąco. Hit sezonu. Tak mówią. Ale gorąco. No i dobra, lecimy dalej. Teraz wam powiem, dlaczego jedni ludzie zostają, a inni wracają. No i moi drodzy, z biegiem czasu zauważyłem pewną zależność, że nie zostają ci ludzie, którzy mają najlepszą pracę, nie zostają ci ludzie, którzy mają najlepsze zarobki, najlepsze mieszkanie. Zostają ci ludzie zazwyczaj, którzy znaleźli swój własny powód, dla którego tutaj zostać i stwierdzili, że te wyobrażenia o tej rzeczywistości, które sobie założyli, zaakceptowali takie, jakie są. I praktycznie dużo ludzi sobie wyobraża dużo rzeczy albo projektuje, a jeżeli zaakceptujesz tą rzeczywistość, wszystko wygląda całkiem inaczej. Jest to wręcz dla głowy, dla umysłu bardziej spokojne i potrafisz się w tym odnaleźć i to wszystko tak jakby zaadaptować do siebie. Moi drodzy, z perspektywy czasu nie powiedziałbym, że Szwajcaria jest trudna. Powiedziałbym, że wręcz Szwajcaria jest bardzo wymagająca. I z perspektywy czasu, z perspektywy doświadczenia z różnych krajów, powiem wam, że Szwajcaria dużo daje, ale też dużo weryfikuje. I dlatego, że Szwajcaria tak dużo sprawdza, jest wymagająca, nie jest dla każdego, nie jest rajem. Każdy widzi to inaczej, to jest moja perspektywa, kto się z tym zgodzi, to się zgodzi, kto nie, to nie. Ja powiem wręcz, że nie każdy tutaj wytrzymuje ze względu na te kilka punktów. A teraz pytanie do was, moi drodzy. Jak wy sądzicie, dlaczego ludzie rezygnują z życia w Szwajcarii? Ze względu na pieniądze, samotność czy mentalność, a może coś innego? Powiedzcie mi, dajcie znać w komentarzach, a my na dzisiaj kończymy materiał. Będzie tego coraz więcej, a ja po prostu idę się przebierać i wskakuję do tej pięknej wody. Lecę sobie popływać i tak spędzę dzisiejszy dzień. Simon mówi, działaj, synu! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot, I get off to the thought